Cool. And also, do you mind if after this meeting we have some Q&A session so that people can ask you questions? Your mic is off. Yes, I would prefer you ask questions. Okay, Brad powiedział, że preferowałby nawet, żebyście zadawali pytania. It's great then, yeah. We might not go very far then. Before I let them ask questions. Okay, być może skończymy wcześniej, żebyście mogli zadać pytania. Yeah, I said it, it's cool. Okay, you guys ready for this? Czy jesteście gotowi na to? I'm leaving. See you, bye. Sure. Brad mówi, że wychodzi i że pa. My name is Brad and I'm an alcoholic. Mam na imię Brad, jestem alkoholikiem. I'm also a drug addict. Jestem też uzależniona od narkotyków. I'm also a compulsive overeater, bulimic. Jestem również, mam zaburzenia żywienia. When I was a young man, wrestling is a very important sport where I'm from, and I learned how to make weight. Kiedy byłem młody, bardzo ważnym elementem mojego życia był boks i jakby taki sport w boks, więc nauczyłem się, w jaki sposób mogę przybierać na wadze. And it became an issue when I got sober. I to się stało dużym problemem dla mnie, kiedy przetrzeźwiałem. I'm also codependent. Jestem również współuzależniony. I'm also a nicotine addict. Jestem również uzależniony od nikotyny. I'm also a caffeine addict. Jestem uzależniony od kawy. Love addict. Uzależniony od miłości. And also a steroid abuser. I nadużywam steroidów, to się nazywa? Wiecie, sterydów. Yeah, I forgot the Polish word, sorry. Yeah. So I tell you all that because when I started this, I did not know that. Mówię wam o tym tylko dlatego, że kiedy zacząłem trzeźwienie, nie wiedziałam nic o tym. But what I do remember and what I never forget, and before I forget this. Ale co pamiętam i tego nigdy nie zapomnę i zanim to zapomnę. Yeah. Thank you so much for allowing me to come to Poland in this way. Dziękuję bardzo, że pozwoliliście mi przyjechać do Polski w taki sposób. But the one thing that keeps me sober and keeps me connected to you. Ale to jedyna rzecz, która powoduje, że jestem trzeźwy i trzyma mnie w kontakcie z wami. As I can still remember myself driving down a country road in Nebraska by myself in a snowstorm. Jest to, że wciąż pamiętam siebie, który prowadziłem auto w Nebrasce, gdy sypał potężny śnieg. And I had a bottle of Jack Daniels and a bag of cocaine. I miałem ze sobą butelkę Jacka Danielsa i torbę kokainy. And as I was driving, I had a lot of rocks in the cocaine, and I had a chapstick lid. Do you know what chapstick is? Yeah, I do. Więc w czasie, kiedy miałem tę podróż, miałem tę torbę kokainy, która miała dużo kryształów i miałem ze sobą wykałaczkę. And I would take the chapstick lid and dip it into the cocaine, and it had all these rocks, so I would put it up to my nose and I would smash my nose together because I didn't want to chop it up. Okej, w związku z tym, że nie chciałam tego podzielić na kawałki, po prostu wciskałam to sobie do nosa i tymi wykałaczkami gniotłam sobie te fragmenty swojego nosa, żeby to zgnieść. But what I remember most specifically was, and it's even emotional now to say it, as the bottle went up to my mouth, or the cocaine went up to my nose, with tears running down my face. No, I still remember. A to, co najbardziej pamiętam z całej tej sytuacji, to jest to i wciąż staję się bardzo emocjonalny i płaczliwy, kiedy o tym mówię, to pamiętam ten moment, w którym piłem te whisky i brałem te narkotyki, to cały czas łzy spływały mi po twarzy. I remember saying out loud, no, no, please stop. Pamiętam, że mówiłem głośno do siebie, nie, nie, błagam, przestań. And that's the one thing we all have in common here. I to jest ta jedna z tych rzeczy, którą mamy sorry, Brad. To jest jedna z tych rzeczy, którą mamy wspólną wszyscy tutaj. So that was what made me different than everyone else. I could not stop once I got started. I to była jedna z tych rzeczy, która spowodowała i wiem o tym, że powoduje, że jestem inny od innych ludzi. Kiedy zacznę, to nie mogę przestać.
And I got a gift that night, and a gift that I couldn't give myself. Tej nocy otrzymałem dar, otrzymałem coś, czego sam sobie nie mogłem podarować. And I was laying in bed and I couldn't get my breath. And when I got sober, I had cocaine, alcohol, painkillers, 7 different types of steroids. I was shooting epinephrine intermuscularly. Can you remember all this? I do. And also, I was taking in I had painkillers, and there's I won't tell you what it is, but there's a solution that they use for horses, and it takes everything on your skin and puts it in the muscle. Okej, a kiedy zacząłem trzeźwieć, tego dnia, kiedy zacząłem trzeźwieć, miałem ze sobą kokainę, miałem wciąż alkohol, miałem wciąż leki przeciwbólowe, miałem sterydy i miałem coś, co nazwał brat tutaj konkretnie, nie wiem, czy powinienem to powtarzać, konkretną nazwę leku i miał też szczególną maść, którą używa się dla koni, kiedy chorują i mają chore mięśnie. Znieczulacz. And I had been doing all this, and I was laying in bed, and I couldn't get my breath. Sorry, I forgot to say this. Kiedy leżałem i próbowałem trzeźwieć, nie mogłem mieć oddechu. Yeah. So I was laying in bed, I couldn't get my breath, and I don't know if I said it out loud or if I just thought it. I said, God, whatever it is you want me to do, I'll do. Kiedy tak leżałem w łóżku, nie byłem w stanie złapać oddechu. Nie pamiętam, czy powiedziałam to głośno, czy sam do siebie, ale powiedziałam, Boże, nieważne, co chcesz, żebym zrobił, ja to zrobię. And I really didn't have a belief in God, but something happened that night. And at that moment, I had a white light experience. I tak naprawdę do tej pory nie wierzyłem w Boga, ale powiedziałem te rzeczy i tej właśnie nocy miałem doświadczenie takiego jasnego światła. And that white light experience wasn't that I saw God. That white light experience was I saw myself as I actually was. I doświadczenie tego białego światła, jak to nazywam, nie dotyczyło tego, że zobaczyłem Boga. Dotyczyło tego, że zobaczyłem siebie dokładnie takim, jakim teraz jestem. And the room got really bright. And I realized that I'm a drug addict and I'm an alcoholic, and it was like a mile deep. Więc ten pokój zrobił się dla mnie jasny i jasnym stało się dla mnie, że jestem alkoholikiem oraz osobą uzależnioną od narkotyków. I że to jest bardzo głębokie we mnie, tak na milę. That was the first gift that night. The second gift was that I knew, and I don't like to swear, that I was full of shit, that I'd been faking it all my life. I to był pierwszy dar, jak to nazywam, tej nocy, to światło i to uświadomienie, a drugi dar tej nocy był taki, że uświadomiłem sobie i ja od razu mówię, nie lubię przeklinać, że jestem pełen bałaganu, syfu. Tutaj w tym momencie brat po prostu tak bardzo amerykańsko przeknął, że jest gówniany. And I got to a place when I realized I could do nothing for myself, from myself, and my whole life changed. I w tym momencie uświadomiłem sobie, że jestem w momencie w swoim życiu, w którym nie mogę nic zrobić dla siebie, czerpiąc tylko z samego siebie. I to zmieniło moje życie. I forgot where I was at. You said that you couldn't change anything by starting from yourself. So I'm from a really small town in Nebraska. Mhm. It's in the middle of the United States. And that night I found out about these meetings they were having in California, and I drove to California. Pochodzę więc z Nebraski, to jest małe miasteczko w środkowej części Ameryki i dowiedziałem się tej nocy, że istnieją meetingi w Kalifornii, więc pojechałem do Kalifornii. I'm an only child country kid. My dad was a rancher, and I had a brother and sister, but they both died when I was young. And so I learned to be the cowboys and the Indians. I played both. Tak więc ja jestem chłopakiem ze wsi. Wychowałem się na wsi i miałem brata i siostrę, ale oni oboje umarli.
I więc tak naprawdę, you said that you started to play. No, you said about the cowboy and I Yes, forgot you this. know, when you look, I don't know what you guys did there, but you used to play the cops and the robbers. Oh, right, yeah. So I you used played to the play with. cowboys and the Indians because I was by myself. Oh, I see. Tutaj użył takiej metafory brat, że tak naprawdę w czasie tego pobytu, czy też dzieciństwa on grał ze sobą, był samotny, zarówno w kowboja, jak i w Indian. Wow. No, ponieważ w Polsce odniesieniem mogłoby być nie wiem co, ale tak jak policja, która ściga złodziei. Good. Because it was much more comfortable to be in fantasy than reality. Ponieważ o wiele łatwiej dla mnie od początku było być w fantazji, w czymś wymarzonym niż w tym, co jest realne. Because both my brother and sisters had genetic brain diseases and I had to watch them die for about 5-6 years. Ponieważ zarówno mój brat, jak i moja siostra mieli genetyczną wadę mózgu i musiałem obserwować i być w tym, jak umierali przez 6-7 lat. This did not make me an alcoholic. To nie sprawiło, że jestem alkoholikiem. But alcohol was an answer to all the uncomfortability I had inside. Ale alkohol był odpowiedzią na wszystkie te moje niekomfortowe odczucia, które miałem przez całe swoje życie. What it really resonated with me, do you know what that means, resonated? Yeah, sure I do. I just didn't know. What really Fine. resonated me about Bill's story is he said, the drive for success was on. I was going to prove to the world that I was important. To, co naprawdę wpłynęło na mnie i w czym się odnalazłem i jakby czułem związek z tym, co powiedział Bill, czyli że tak naprawdę chciał mieć poczucie, że jest bardzo istotny w świecie i że ten świat jest dla niego i że musi to udowodnić. So when I was a little boy, to be a cowboy was the highest thing I could ever do. Więc kiedy byłem małym chłopcem, bycie kowbojem było tym takim najwyższym celem, jaki mogłem osiągnąć. My mom wouldn't let me chew tobacco till I was 7. Chew tobacco, you mean like this? Yeah. Okay. Więc moja mama, I just want to make it sure. Moja mama nie pozwoliła mi, gdy byłem dzieckiem, żebym żył tabakę, dopóki nie miałam 7 roku życia. I got it. But I still remember trying so hard to fit in with the other cowboys because they would have real chew and I used wax and I'd stick it in there before that and I would spit when they spit because I wanted to be like them so badly. Więc skoro nie mogłem tego zrobić, to w tym czasie bardzo chciałam być jak ci prawdziwi kowboje i oni żyli prawdziwy tytoń. W związku z tym, że ja nie mogłem, to używałem wosku i plułem dokładnie w tych momentach, w których oni pluli, ponieważ chciałam być tak bardzo jednym z nich. And I always felt so uncomfortable around people in social situations. I zawsze czułem taki bardzo głęboki dyskomfort pośród ludzi w sytuacjach towarzyskich. Both my brothers and sister, they had a disease and they got to a place where they had to wear diapers. We had to feed them by hand. They would just stare off into the distance. And my mom would take them to town with us. And I always felt so much shame because I didn't want anybody to see them. Mój brat i moja siostra doszli w swojej chorobie do takiego momentu, w którym musieli nosić pieluchy i patrzyli w przestrzeń tak jakby bez celu. I najgorsze było dla mnie to, kiedy moi rodzice zabierali ich do miasta, gdzie byłem również z nimi i czułem taki ogromny wstyd, że są chorzy, że to jest moje rodzeństwo. And I carried those beliefs with me the rest of my life, the shame and not being good enough the way I was. I te dwa takie poczucia, samopoczucia, wstyd oraz poczucie, że nie jestem good enough, czyli wystarczająco dobry, towarzyszyły mi do końca, przez całe życie. Towarzyszą. So when I got to high school, it wasn't as popular to be a cowboy, but wrestling was a huge thing in where I was from, in my part of the country. And I think I'd go for a little bit further. I wanted to be, if I could become a champion, then I thought I would feel better. Kiedy byłem już w liceum, tak naprawdę najważniejszą rzeczą w liceum nie było bycie kowbojem, ale bycie dobrym zapaśnikiem.
I to była taka rzecz, którą poszedłem w 100% i to było dla mnie najważniejsze. So I won a championship. Chciałam wygrać. And what I remember about it was after I got done, somebody walked by that had beat me the year before. I don't know what he said, but I knew it was derogatory, and I felt all the air come out of my balloon, and I went, it didn't work. I był taki wieczór, w którym byłem w zapasach i tak naprawdę podszedł do mnie człowiek, z którym you won with him last year, a year before. He beat me the year before. I'm sorry, Okay. he beat me the year before. No, it's fine. I on wygrał ze mną rok wcześniej i tak naprawdę pokonał mnie właśnie w czasie tych zapasów. Then when I went back to my town, people had put signs up all around the entrance to our ranch saying, welcome home, state champion, you're number one. I tore them all down. I kiedy wróciłem wówczas do mojego miasteczka, wszyscy mieszkańcy tego miasteczka zawiesili takie napisy, że hej, dziękujemy, że jesteś, fajnie, że wygrałeś, gratulujemy, zostań dalej tym zwycięzcą. I ja te wszystkie sztandary, napisy po prostu zdarłem, ściągnąłem. I tell you all that because the only time that anything made me feel okay was when I first drank and had alcohol in a social situation. It just felt comfortable. I mówię wam o tym wszystkim tylko dlatego, że pierwszy moment, w którym sięgnąłem po alkohol i się napiłem, w takiej towarzyskiej sytuacji, kiedy poczułem wreszcie się komfortowo, poczułem się wreszcie komfortowo. So alcohol wasn't a problem, it was the answer to my problems. Tak więc alkohol nie był problemem, był odpowiedzią na moje problemy. The only problem is it backfired. Najgorsze jest tylko to, że on po prostu odbił z powrotem piłeczkę. So I remember seeing someone that was a bodybuilder one time, and I watched how people were around him and the women paid more attention, the guys paid him respect, and I went, that's what I need to do. I pewnego dnia zobaczyłem po prostu bodybuilder, czyli po prostu człowieka, który zajmuje się, kulturystę, kulturystę, i pomyślałem sobie, wow, kobiety go uwielbiają, on tak dobrze wygląda, to właśnie to jest to, czego ja potrzebuję, muszę być taki jak on. So it just so happens, so that's me. I co się wydarzyło? Teraz brat pokazuje swoje zdjęcie na ekranie, nie wiem, czy możecie to jakoś powiększyć, i mówi, że to był właśnie on. Okay, I translated And I show you that because at one time, here I'll show you this. This works kind of good. That's me in the middle of my grandfather. Oh, wow. So it's your father and your grandfather. Yeah. I teraz pokazuje brat swoje zdjęcie pomiędzy tatą i dziadkiem i wy tego nie widzicie może, jest bardzo zbudowany dobrze. Nie chcę tego oceniać, dość tak niezdrowo. So I've been trying to add things to myself all my life to feel better. Tak więc całe życie tak naprawdę chciałem do siebie dokładać rzeczy, dorzucać, żeby tylko poczuć się lepiej. And in this spiritual program that I'm in, and what I find in AA, it's about discarding something, not attaining anything. On the spiritual journey, I need not attain anything, I need to let go of something. I to, czego się uczę w czasie mojej takiej podróży duchowej w tym programie, czego ten program mnie uczy, to jest to, że ja nie mam nabywać rzeczy z zewnątrz i je przyjmować do siebie. Ja mam się ich pozbywać. To jest program redukcji, a nie program nabywania. It's kind of hard to keep a flow doing like this, but I'm so sorry that we have to translate, but it's I the just option. it takes me a minute. It's okay. My first meeting, and I want to step it up a little bit. I was so scared. All the feelings, uncomfortability, and social situations were there when I walked into my first AA meeting. Chciałbym teraz przyspieszyć, też bardzo czuję się niekomfortowo z tym, że muszę co chwilę się zatrzymywać, więc ja go przeprosiłam, ale nie ma wyjścia, bo jest jakby potrzeba tłumaczenia. Powiedział, że w momencie, w którym zaczęły się wszystkiego takie towarzyskie sytuacje życia dorosłego, to był ten czas, kiedy po raz pierwszy też poszedł na meeting. You know, I just want to say that if you want, we can do like you can do more sentences. I can make notes and just translate, just for you to feel comfortable. No, I'm doing good. I just, I don't want to take up all your time, but
It's good. It's all good. Well, no, so what I was going to say is the social uncomfortability. Then you went to Oh, AA meeting. So my definition of codependency is allowing the behavior of someone else to dictate how I feel. Dla mnie definicja tak zwanego współzależnienia to oznacza pozwalać, żeby inna osoba dyktowała i mówiła i decydowała o tym, jak ja się czuję. If the woman said yes, my balloon inflated. If the woman said no, it deflated. Na przykład, jeżeli kobieta powiedziała, balon został nadmuchany, albo balon został spuszczone powietrze z niego. So what happened was the bank account was full, my balloon was full. If the bank account was empty, my balloon was empty. If you called me back, I was okay. If you didn't call me back, I wasn't okay. If you looked at me one way, I felt okay. If you didn't look at me, I didn't feel okay. To w efekcie oznaczało, że jeżeli miałem dużo kasy na koncie, to balon był napełniony. Jeżeli nie miałem, był oczywiście spuszczone powietrze. Jeżeli kobieta do mnie oddzwoniła, to analogicznie balon był napełniony. Jeżeli nie oddzwoniła, to znaczy, że byłem jakby właśnie flakiem i tak dalej, i tak dalej. Alcohol was my answer to all that. I alkohol był odpowiedzią na wszystko to. See, alcohol, as it says in the book, is a dis-ease of the mind. I tak jak mówi Wielka Księga, alkoholizm jest chorobą umysłu. And did you remember to say dis-ease? Do you know what dis-ease means? Yes, I do know, so I can try to translate. Yeah, so tutaj brat gra trochę słownie i mówi disease, jak wiecie po angielsku albo nie wiecie, oznacza chorobę, ale też jeżeli to oddzielisz fonetycznie i powiesz dis-ease, oznacza zaprzeczenie słowa ease, czyli zaprzeczenie słowa łatwy, prosty. Yeah, I translated this. Yeah, you did great, I think. Thanks. It's fine, don't worry. But I did all the things to stay sober as far as going to meetings and trying to, the most important thing that, let me back up, I'll try this again. Did you know that Dr. Bob and Bill Wilson got sober on 6 steps? Did you know that? No, I have no idea. Yeah. I will ask them, sure. Więc tu zaczął mówić brat o czymś, z czego się wycofał i powiedział, pozwól, że zacznę jeszcze raz. I powiedział, czy wiecie w ogóle o tym, że dr Bill W. i oni zaczęli trzeźwieć dopiero na 6. kroku? But what they emphasized was that I had to, well, the 6 steps, the first step was to admit hopelessness. I to, co oni podkreślali, to przede wszystkim fakt, że pierwszy krok polega na przyznaniu bezsilności. The second step was to get honest with self. Drugi krok jest o tym, że jesteś uczciwy ze sobą. The third step was get honest with another. Trzeci krok jest o tym, że masz być uczciwy względem innych. I'm trying to remember now. The fourth was make amends. Yes. Make No. Yeah. You mean back then? Yeah, I made amends, I think. Okay. On mówi o grupach oksfordzkich, wiesz? Tak. No. Okay, dziękuję ci, Damian. I got this now. So you speak about the Oxford groups or like how it was at the beginning. I'm sorry, I just didn't know about this. The point of all this is the main thing they did was they knew there was a drive to get in touch with this thing called a higher power. And there was this drive to pass this message on to another alcoholic. Okay. That was drilled into me from the beginning. Tutaj teraz chcę to wytłumaczyć. Brat odnosił się do grup oksfordzkich, czyli 4. krok polega już na robieniu zadośćuczynień wówczas i też powiedział o tym, że najważniejszą rzeczą wtedy było to, żeby trzeźwieć i żeby tę wiadomość, tak to nazwał brat, czyli właściwie metodę podawać dalej, pomagać innym. They would do the steps, they would go to a hospital, sit down and they did the steps right there. Tutaj podkreśla brat, że tak naprawdę wówczas chodziło się do szpitali, oni chodzili do szpitali, siadali przy tych alkoholikach i robili kroki tu i teraz, właśnie w tym momencie. Their 4th step was done immediately. Krok 4 był robiony natychmiast. And the one thing that they told them when they left the hospital, the only way you're going to stay sober is you have to find another alcoholic to pass this message on.
I to, co mówili tym alkoholikom wówczas, powiedzieli, hej, jeżeli chcesz zostać trzeźwy, jedyną rzecz, którą musisz robić, to jest znaleźć innego alkoholika i podać mu tę właśnie wiadomość o trzeźwieniu. Because on this spiritual journey, unless I keep it flowing, it's like damming a pond up. When you dam a river up, there's a pond. The water goes stale. So does the message, and it dies. I have to pass this on to keep it. Tutaj użył bardzo ładnej metafory odnośnie tamy, że w momencie, w którym rzeka ma tamę, tak naprawdę nie jest w stanie płynąć dalej i podobnie jest z trzeźwieniem. Jeżeli utrzymam trzeźwość, ale dalej nie będę pomagać innym, to jakby stosuję tamę na rzece i zatrzymuję ten flow. That keeps me sober, growing spiritually. And what I mean by spiritually means less mental. I to powoduje, że jestem trzeźwy i to mnie utrzymuje w trzeźwości. To jest wzrastanie w duchowości, a wzrastanie w duchowości oznacza mniej siedzenie we własnej głowie. It says in the big book that the alcoholic is in full flight from reality. In full flight from reality, you mean? Yes. What do you mean by that? Sorry. Reality. It says in here that the alcoholic is in full flight from reality, that he's always in the future, he's always in the Oh past. yeah, I get never that. grounded. Sorry, I didn't quite hear it. Yeah. Czyli w Wielkiej Księdze jest powiedziane, że alkoholik nigdy nie jest tu i teraz. Jest zawsze albo w przyszłości, albo w przeszłości. Sorry, I got this now. That's all right. So for me, we talk about conscious contact with God. I need to be conscious first. Więc dla mnie to jest istotne. Mówimy o świadomym kontakcie z Bogiem. Żeby być w świadomym kontakcie z Bogiem, najpierw ja muszę być świadomy. Potem myślę trzeźwy. And what happens for me is I'm always in this place of being in the depression of the past or the anxiety of the future. A jeżeli o mnie chodzi, to albo jestem w czasie lęków czy wyrzutów dotyczących przeszłości, albo w czasie stresu i lęku i niepokoju dotyczącego przyszłości, anxiety. For me, meditation isn't something that I do in the morning. I'm doing it right now. Dla mnie medytacja nie jest tym, co robię tylko w ciągu poranka, jest tym, co robię właśnie w tej chwili. I've been working with horses and animals for a long time, and I've learned a lot about God from them. Pracuję od dłuższego czasu ze zwierzętami, głównie z końmi, i to jest coś, czego one mnie najwięcej nauczyły odnośnie Boga. W ogóle najwięcej mnie nauczyły to one. How many people here like nature? Jak wiele osób z nas tutaj lubi naturę, przyrodę, możecie podnieść ręce, prosiłabym nawet o to, tutaj brat mówi. Everybody like nature? Yeah, I think they all do. I do. You know why I found out I like nature? Because it's natural. Czy wiecie, kiedy się dowiedziałem i dlaczego ja kocham naturę, przyrodę? Ponieważ jest naturalna. A definition of humility is to have a low view of my position and rank in the world. When I was growing up as a little boy, I thought I was supposed to have the highest rank, the highest position, have everyone notice me. Najważniejszą definicją czegoś, co nazwałbym, jak to właściwie ładnie przetłumaczyć, pokorą, jest to, że całe życie, gdy byłem dzieckiem, uważałem, że inni, you are saying that most of them when you were a child were better than you? You said? No, I was taught that I needed to get to the top. I needed to be like famous, the president, the best. Okay, I see. You understand? Yeah, I do now. Więc kiedy byłem dzieckiem, ja w ogóle nie miałam takiej poprawnej koncepcji pokory i tak naprawdę jako dziecko uczono mnie, że muszę być zawsze najlepszy i sięgać po tych mistrzów. Czyli teraz, jak podał jeszcze brat, muszę być tym prezydentem, kimś, kto dowodzi, kimś, kto ma władzę. But what I realized is I was shooting way too low. A tak naprawdę okazało się, że ja w sumie to uderzałem zbyt nisko, celowałem zbyt nisko. I have to back up. I lost something there. Hold on one second. Sure. Nature. Yeah. I had something on my wall that read, relaxation is your natural state.
Kiedyś przeczytałam coś takiego, co nazywa się relaksacja, czyli taki rodzaj uspokojenia jest twoim naturalnym stanem. But then I started to check through the day and I realized I'm not all that relaxed, which means I'm not acting naturally. I wtedy zaczęłam się zastanawiać nad tym i zaobserwowywać, jak ja się mam, i zauważyłam, że właściwie nigdy nie czuję się zrelaksowany, więc to oznacza, że nie jestem naturalnym. I went to someone that does massage and they said, I was talking to them about this and they said, yes. And when I'm working on people, when she pushes on muscles, the reason you jump isn't from muscle soreness, it's because there's so much tension. I kiedy poszedłem wówczas do masażysty w tej sprawie i rozmawiałem o tym, ona powiedziała, że tak naprawdę, kiedy ona naciska mięśnie i jest rodzaj takiego sprzeciwu, to nie chodzi o to, że tam jest jakiś rodzaj zakwasu czy też choroby mięśni, ale chodzi o to, że tam jest cały czas napięcie. See, the one thing that we all have in common in the rooms of AA and out there is we are all fear-based, pretending like we're not. Tak naprawdę tą taką najbardziej wspólną rzeczą, jaką mamy i w tej sali, w AA oraz na zewnątrz osób uzależnionych, jest to, że jesteśmy wszyscy, wychodzimy ze strachu i to nas łączy. A wszyscy udajemy, że tego nie ma. And so for me, I had to find out how do I live, because drugs and alcohol did not make me say and do all those things when the anger and the violence and all that stuff that came out of me. Drugs and alcohol didn't make me do that. It took away all my inhibitions, so that's what came out. Więc kiedy zaczęłam trzeźwieć, musiałam sobie uświadomić, skąd się wzięło ten cała moja jakby agresja, przemoc i nerwy, które się pojawiły we mnie, bo to nie jest wcale tak, że tylko używki, alkohol i narkotyki to we mnie wywołały. Gdzie jest to we mnie, to spowodowało, że to się ze mnie wydobywa. So I love what our book says. It says that we are all, it's a spiritual axiom that whenever I'm disturbed, no matter what the cause, there's something wrong in me. So how much do you have wrong? How many times you've been disturbed today? To, co kocham w Wielkiej Księdze, to jest ten moment, w którym ona mówi, że tak naprawdę jeżeli coś wywołuje we mnie nerwy, niepokój i złe samopoczucie, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Więc teraz zadajmy sobie pytanie, ile razy dzisiaj ja poczułem się w złym stanie ducha? So it's all, for me, the 12 steps can be combined into one phrase. Just stop fighting. Więc jak dla mnie wszystkie te całe 12 kroków może być sprowadzonych do jednego zdania. Po prostu przestań walczyć. And upon awakening, it says we relax and take it easy. We do not struggle. We ask God what our next step is, not steps, step. I w momencie przebudzenia tak naprawdę mamy tylko taką myśl, zero cierpienia, tak naprawdę pytamy tylko Boga, jaki jest nasz następny krok, następną rzecz, jaką mamy zrobić, nie kroki, jeden krok. So what I learned from me, I had so much future. What I realized is my God doesn't have a memory. I to, co dla mnie było ważne, to jest to, że uświadomiłem sobie, że mając tyle wstydu odnośnie przeszłości i tyle niepokoju odnośnie przyszłości, zrozumiałam, że tak naprawdę mój Bóg nie ma przecież pamięci. Because it's like nature, it's always going forward, it's always changing, but it's always right now. Ponieważ Bóg jest jak przyroda, jak natura, On jest zawsze tu i teraz, więc tak naprawdę tylko teraz się liczy. Nature never goes back in time, or does it go forward in time? It's always right now. Przyroda nigdy nie idzie wstecz, ani nie idzie naprzód, jest zawsze tu i teraz. My horses out here, I've got horses. I don't know if you guys can see, but I live in Mam tutaj konie, słuchajcie, więc moje konie uczą mnie. My horses aren't out here going, I wished I lived across the street, or I wish I had a different colored hair. They're not comparing themselves at all. Moje konie, które obserwuję, nie mają takich myśli, że kurczę, chciałbym mieszkać po drugiej stronie ulicy, albo w ogóle to chciałbym mieć inny kolor włosów. One w ogóle się nie porównują. They'll be out there eating just real relaxed, and all of a sudden something will happen. They go, oh shit, excuse my language. They go, oh shit, what happened?
And then they go, oh, it's nothing. And they go right back to being relaxed. Więc te konie, gdy je obserwuję, widzę, że one sobie spokojnie jedzą, odpoczywają i dopiero gdy coś się wydarzy, to reagują, o kurde, o co w ogóle chodzi? Ale obserwują, że nic i wracają do swojego spokojnego trybu jedzenia. Have any of you heard that animals have unconditional love? Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek słyszał o tym, że zwierzęta mają bezwarunkową miłość? If you have, I know what that means to me. That means I know, because with animals, I train them, that they're always willing, no matter what I've done, to give me. Mogę wam powiedzieć ze swojego doświadczenia, co dla mnie to znaczy, ponieważ wiem, że one mają tę bezwarunkową miłość, że nieważne jest to, co ja zrobiłem coś złego, one zawsze są gotowe dać mi kolejną szansę. Yeah. So what I found out for me was I don't have resentments aren't my problem. Więc to, co zrozumiałem, to jest to, że ja nie mam wcale uraz czy pretensji względem mojego problemu. The problem is I have a resentment maker. Problem jest taki, że mam w sobie maszynę czy też produkcję małą uraz. It's not that the character defects are a problem. I have a mind that is constantly searching for something. That self that I'm bound to, that self always wants to stay alive. Generalnie chodzi o to, że tak naprawdę to są to ego, które pragnie czegoś i utrzymać się na powierzchni i cały czas czegoś poszukuje, żeby być tutaj ze mną i alive, żywym. I have to tell you, I'm so sorry to say it, but we're about to slowly go to the end, very slowly. Like, don't worry, don't stress. Just like, I'm so sorry. head to the end. No, don't One thing worry. I wanted to tell you is that I'll tell you this story and see if you can repeat it. My horses in California, my horses have been around gang kids and homeless people. I've also been around movie stars, billionaires, and the horses don't know the difference. To, co chciałbym tutaj podkreślić, to jest to, że moje konie są co prawda w Kalifornii, ale tak naprawdę cały czas one współpracowały z różnymi ludźmi, na przykład z osobami bezdomnymi, czy z osobami, które są milionerami, czy też z dziećmi i tak naprawdę moje konie nie widzą różnicy. But they could tell who was connected to them and who wasn't, who was separate from them and who wasn't. Ale to, co moje konie są w stanie zauważyć i powiedzieć metaforycznie, to jest to, kto jest z nimi połączony, a kto nie jest, kto jest z nimi, a kto z nimi nie jest. They didn't know the difference between a man with 5 billion and a man with 5 cents. One nie widziały różnicy między człowiekiem, który posiada 5 milionów, a człowiekiem, który posiada 5 centów. It was the same as my higher power. My higher power doesn't see that. My God only sees what's separate from it, who's connected to it and who's not. Doesn't see wealth and power. Podobnie moja siła wyższa, ona nie widzi ani władzy, ani bogactwa. Ona tego dostrzega i odczuwa, kto jest z nią połączony, a kto nie jest. Nie interesuje ją, kto ma władzę albo pieniądze. So we're at the end, but I wanted to tell you, I use this all the time. The kingdom of heaven is in the space in between two thoughts. Go find that space. Zbliżamy się do końca, ale chcę powiedzieć, że mam taką myśl, którą chciałam się podzielić, że Królestwo Niebios, you think Kingdom of Heaven, yeah? Yes. Jest pomiędzy dwoma myślami, pomiędzy jedną i drugą myślą. Po prostu idź i znajdź tę przestrzeń sam, po prostu idź i szukaj. We went through a lot. I'm sorry I went over. Gosh, I went way over. I didn't realize what time it was. I don't think it's a big deal. I don't think you went really over. I mean, it's fine. Don't you worry. It was very interesting from how I feel it. All right. Yeah. Thank you. Okej, Czcibor, czyli skończyliśmy? Czy tam Damian? Dziękujemy bardzo, brat, za wypowiedź. Brawa. So this is for you. This ovations. Of course, bravo. Okay, zostało nam parę minut. Zapraszam do wypowiedzi, dzielenia się doświadczeniem albo do zadawania pytań. So if someone has any questions or some thoughts to share, then this person is welcome.
We have one Jestem person. Natalia, jestem alkoholiczką i narkomanką. Najbardziej ujęło mnie to, że w koniach jest Bóg. Jeżdżę konno 6 lat i zawsze widziałam gdzieś w koniach to, że uspokajają i po prostu mają coś w sobie tak... Aha. So my name is Natalie, and I'm an alcoholic and a drug addict. And I just want to say that what really was so interesting and overwhelming for me was your comparison and your speech about the horses, that how much they can teach you even the connection with God, because I've been riding horses and having contact with them for 6 years. And I can totally relate to that horses is God. I've been doing equine therapy for 25 years. Brat powiedział do ciebie, Natalia, czy też do nas, że on zajmuje się, czy też robi tę terapię też z końmi od 25 lat. Dużo dzieci z Downem jeżdżą na koniach, ponieważ to jest taką właśnie terapią, jeżeli chodzi o takie uspokojenie umysłu. So she's also saying, Natalia, that she knows that lots of people with Down syndrome, they also ride horses because it has this calming effect. I work with all drug addicts and alcoholics. Yeah. On też Cool. pracuje z alkoholikami i uzależnionymi. Jeżeli chodzi o złość, o której mówiłeś, często denerwuję się i nie potrafię się zatrzymać w tych nerwach, nie? Ale wiem, gdzie mam wrócić, wiem, że mam ten telefon do drugiego alkoholika i to mnie uspokaja. I just want to say to you that sometimes, I mean, I have some anger issues and sometimes I cannot know, or I don't know how to stop myself. But then I try to just stop and remember I have this call to somebody else, to some other alcoholic, but it's a tough call for me. Beautiful. I have to remember, it says I need to pause. When I pause, God is in that pause. To piękne, że powiedziałaś. Ja w takich chwilach muszę pamiętać, że istnieje coś takiego jak pauza. Po prostu robię pauzę i w tej pauzie, w tej przerwie, kiedy zatrzymuję się, w tym jest Bóg. Bardzo chciałam podziękować Ci za speakerkę. Rzadko co odzywam się na meetingach, ale do tej speakerki musiałam się odezwać po prostu. Było bardzo dużo łączników, do których po prostu miałam co nawiązać, nie? Jest mało takich speakerek i bardzo Ci dziękuję. Pogody ducha na każdy dzień. I just needed to say something because I'm not a very talkative person. I don't really, speak during meetings, but your share was so important to me and you touched some very important topics and I needed to just speak to you. So thank you so much and have a great serenity. Thank you. Tell her thank you. Yeah, sure. Thank you. She can't say that anymore. No, I think, yeah. Natalia, oczywiście brat każe mi koniecznie przekazać dziękuję. Cześć, mam na imię Dominika, jestem alkoholiczką i nie wiem, czy się będę potrafiła zatrzymać w swojej wypowiedzi, ale okej. Why? Czemu? Okay, I'm just translating. So she's saying that my name is Dominika and I'm an alcoholic and I just don't know if I will be able to stop myself from speaking. Tłumaczenie. Chciałam się, identyfikuję się bardzo z przebudzeniem brada, bo mnie zduźdał tylko alkohol, ale to wystarczyło, żebym wiele straciła i dotknęła tego swojego dna. So I can really relate to what you were saying, especially to the part about the spiritual awakening. I'm addicted to alcohol, but alcohol was totally enough for me to hit the bottom, A po grubo zapitym Sylwestrze w Nowym Roku obudziłam się, nie odczuwając kompletnie kaca, tylko podobnie jak brat, nastąpiła jasność i myśl, że chcę już z tym skończyć. So I want to share my experience after the relapse, or just like a very drinking time during the New Year's Eve. The next morning I woke up and I didn't have a hangover. I wasn't hungover. I just saw the light that you were speaking about.
No dzisiaj wiem, że to był cud i bardzo w to wierzę, ale musiałam się jeszcze poobijać. Mimo tego, że zakręciłam butelkę, to przez 9 miesięcy, pomimo terapii i meetingów, na które uczęszczałam regularnie cały czas, czułam ogromne pragnienie. Natalia, to nie było w tym roku, tylko wcześniej, tak? Dominika? Dominika, Nie, to przepraszam, było 3 wcześniej. lata temu, ponad. Okay, so I didn't say that. So, sorry, Dominica said that it was 3 years ago when it happened. But actually, when she saw the light on the next day after the New Year's Eve, she still needed to kind of like try herself out, like try to her own ways. But it's been 3 years and she's sober, right? Jesteś trzeźwa od 3 lat, tak? Czy jeszcze? Mhm. No, od 3 lat i 3 miesięcy. Super, 2. so she's sober for 3 years and 3 months, but yeah, cool. Dążę do pytania. Dawaj, I'm heading to my question finally. Po 9 miesiącach, kiedy w zasadzie znalazłam się w martwym punkcie, podjęłam decyzję, że wejdę na program 12 kroków, pomimo mojego bardzo sceptycznego podejścia, wręcz wrogiego. And after the 9 months of being sober, I decided to start my way with the program, but I was very skeptical. I co się wydarzyło? W momencie, kiedy dostałam sugestię do ręki, nastąpiła jasność umysłu. Zdecydowanie zaczęła się budzić wtedy świadomość, bo program to jest świadomość, to jest po prostu widzenie w prawdzie. Brat też chyba o tym mówił. And after I got my, we call it, I have to include myself a little bit. We call it a checklist. It's like suggestions that we do. Like when you start the program, you have 1 month of suggestions that we have 5 points to always cover, like go to a meeting, call your sponsor. Yes. You have them, right? You have that Yes. too. That's Yeah. sorry, because last time we spoke with someone and they had no idea from America, but Exactly. so she said that she was already on this checklist and she could feel some clarity and some awareness coming up to her while she was doing it. Tak, kochana, możesz dalej? W zasadzie to dopiero na 4. kroku, bo brat mówił tutaj o Billu, w którym momencie on zaczął z Bobem trzeźwieć i to mi dało do myślenia, kiedy zaczęłam trzeźwieć ja i myślę, że wydarzyło się to na 4. kroku, kiedy naprawdę stanęłam w prawdzie z samą sobą i wtedy dopiero odeszła mi obsesja picia i chciałam właśnie zapytać brata, na którym kroku on poczuł, że zaczyna trzeźwieć. Okay, so basically Dominica is trying to, not trying, but the question is, but prior to the question, she said that what she felt with her sobriety and being like spiritual awakening feeling, she felt that this program works on the 4th step for her, that she felt it on the 4th step. And then the question to you is, when was the moment when you felt it, like the sobriety and the awakening? The awakening in sobriety. Yeah, the awakening for me in sobriety went 2 things. One, when I realized that I'm not my thoughts and that something else had been living my life for me. It was my alcoholism. Sober. Więc dla mnie to przebudzenie w trzeźwości, w trzeźwieniu to były takie 2 punkty. Pierwszy punkt polegał na tym, że zrozumiałem, że nie jestem swoimi myślami, którymi żyłem, nawet kiedy zacząłem trzeźwieć. We talk about freedom from bondage of self. I found out who I was by becoming an expert on who I wasn't. Więc tak naprawdę mówimy o tym uwolnieniu od siebie samego i w moim przypadku chodzi o to, że dowiedziałem się tego, zacząłem się dowiadywać tego, kim jestem, dzięki temu, że dowiadywałem się tego, kim nie jestem. When I found out I couldn't think my way to God, it was thought that was blocking me from God. Kiedy sobie pomyślałem o tym, że nie jestem w stanie znaleźć swojej drogi do Boga, to była właściwie jedyny powód, który blokował mnie przed znalezieniem Boga. That's what the 12 steps do for me, that clears away the past, takes away the future and brings me here. I to jest właśnie to, co robi 12 kroków, zrobiło ze mną, czyli że ono oczyszcza moją przestrzeń, powoduje, że jestem tu i teraz i znajduje mi drogę do Boga. Powinnam w ogóle była od tego zacząć. Dziękuję Ci, brat, bardzo za podzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Dzięki. So Dominica is saying that maybe she should have actually started from this. And she's saying thank you for sharing your thoughts and for sharing the
how do we say it? I'm just too new to AA still. Strength and hope, that you're sharing this strength and hope. Mam na imię Irek, jestem alkoholikiem. My name is Irek, I'm an alcoholic. Dziękuję Ci, brat, za speakerkę. Bardzo utożsamiam się z Tobą. Też jestem chłopakiem ze wsi. Thank you so much for your share. I can totally relate to your speech, and I'm also a person from my countryside, from a village. Tak jak Ty, chciałem dorównać dorosłym i też, tylko że ja piłem i paliłem już od bardzo młodego wieku, od 9 lat. So when I was a child, I really wanted to outgrow myself, like wanted to be like adults, and I started to smoke and drink. Pić też, tak, Irek? Tak, piłem i paliłem. Okay, so I started to smoke and drink since I was 9 years old. Moi rodzice pili, w późniejszym czasie moje rodzeństwo też piło, ja też piję do tej pory. Moja mama nie żyje, mój ojciec pije do tej pory. So my whole family is addicted to alcohol. My parents are addicted. My siblings were drinking. My mom died, but my dad's still drinking. So I come from this kind of family. Nigdy nie pomyślałem o sobie, że jestem alkoholikiem. Zawsze lubiłem alkohol i to było moje wytłumaczenie. I never thought I was an alcoholic, that I just loved an alcohol. That was my thought. And I just loved an alcohol. Dopiero po pierwszej próbie samobójczej uświadomiłem sobie, że mam problem. Only after the first suicidal attempt, I realized I had a problem. No i jeszcze trochę czasu minęło, zanim zrozumiałem, że dla mnie życiem jest program 12 kroków. And I needed some time in my life still looking for other options to realize that my only way for living is the 12 steps program. Teraz jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem i chciałem się Ciebie zapytać o krok